Siema w kolejnej serii nowych podróży wojownika do Azji Centralnej. Właśnie jadę do Warszawy, jadę na lotnisko i lecę do Kirgistanu. Ale się cieszę. Nowa przygoda, która potrwa około 4 miesięcy, może więcej, może krócej. Raczej więcej niż krócej, ale znaczy dłużej niż krócej, ale tak na oko planuję być w listopadzie już w Tajlandii. Tylko to wszystko zależy od tego, co tam się będzie działo. Jeżeli Tajlandia będzie dalej pusta, to nie będę wracał, tylko po prostu będę podróżował dalej. Pożegnałem się z rodzicami, mama płakała. Wiadomo, no nie będziemy się widzieć dość długo teraz. Jak powiedziałem w ogóle, że nie przyjadę później po podróży do domu, tylko od razu lecę do Tajlandii, to już w ogóle. No ale trudno, no. Taki miałem plan, żeby tam jechać. Mam nadzieję, że przyjadą mnie odwiedzić na święta. Ale zarąbiście. Dobra, na początku sprawdźcie, co spakowałem w podróż, bo zawsze bardzo dużo pytań dostaję na ten temat. Tym razem swój plecak zmniejszyłem. Nie brałem 70 litrów, tylko 50. Ze względu na to, że będę dużo podróżował po górach, będę go dużo nosił na sobie, także trzeba było trochę zmniejszyć jego objętość. Czy zmniejszyłem wagę? Nie wiem. Ciężko mi powiedzieć. Dopiero jak go wrzucę na wagę na lotnisku, wtedy będę wiedział. Tym razem wykupiłem jeszcze duży bagaż, bo po prostu nie chciałem się po lotniskach z tym łazić, ale później wszędzie będę się starał, żeby brać go jako podręczny. Pierwszy samolot do Moskwy. W Moskwie w nocy przerwa 3 godziny i później kolejny do Osz, miejscowości Osz. Dokładnie tak. W Kirgistanie planuję spędzić jakieś 2 tygodnie. Zobaczymy. Nie planuję. Teraz ta podróż to jest po prostu... Nie mogę powiedzieć, że całkowicie spontan, że całkowicie bez planu, ale nie mam planów takich, ile będę w danym kraju, ile tam zostanę i tak dalej. To wszystko zależy od tego, jak będzie na miejscu, jak mi się będzie podobało, co się będzie działo, co będzie do zobaczenia i jak będzie z wizami do kolejnych krajów i które kraje będą otwarte. Bo to, że ja mam zarys mojej podróży, to nie znaczy, że wszędzie uda mi się dotrzeć, lub może uda mi się dotrzeć jeszcze gdzieś. Wszystko się okaże na miejscu. Dobra, sprawdźcie, co spakowałem. Pokażę wam, co biorę. Mama mi naszyła fajną naszywkę. Kupiłem sobie nowy plecak, 50 litrów. 20 litrów mniejszy niż ostatnio podróżowałem, muszę się zmieścić, ale fajny, bo jest otwierany taki jak torba, także bardzo wygodny. No i tak, plecaczek taki mały, dodatkowy, żeby był, oczywiście. Laptop, gumy, skakanka na wodę, taki, co filtruje. Dodatkowo tutaj mam namiot, śpiwór, kubek, no wszystko to, co potrzebuję. Papier, nie zapominajcie nigdy papieru brać, bo z kupą nie wygracie, pamiętajcie. Tutaj mam sprzęt z SFD, tam w środku są witaminki wrzucone, które muszę wziąć. I tak, biorę 4 koszulki, jedne spodnie takie z dopinanymi nogawkami, czyli mogę z nich zrobić krótkie, kurtka zimowa, jedne długie spodnie, jedna koszula do ćwiczeń, tam rękawice, szczęka, majtki, skarpetki i tyle. I muszę to... Aha, jeszcze tutaj mam taki plecak do wody i muszę to wszystko zmieścić. Myślę, że bez problemu. No i tak mówiłem, teraz biorę ze sobą też namiot, bo tam myślę, że będzie wiele okazji, żeby spać gdzieś w górach. Nie będzie okazji, żeby zejść do hostelu, także muszę wziąć. A kupiłem taki fajny, który jest jednoosobowy, waży tylko 1,3 kg. Też zarąbiście jest, z Decathlonu. No jeszcze oczywiście kosmetyczka, a tutaj mój nowy olejek będzie wychodził za niedługo, także nie usłyszycie o tym. Dojechałem już na lotnisko, odwiózł mnie ziomek, pozdro, jak zobaczysz. Zaraz oddaję plecak. W drugim musiałem sobie wziąć laptopa i sprzęt cały, bo nie można mieć baterii w głównym, także pamiętajcie o tym. I co, no, jechałem dość wcześniej, w razie czego, żeby mnie nie zaskoczyli czymś, będę siedział i czekał. Zarąbiście, że już lecę. No i już się zaczynają pierwsze problemy. Nie ma co gadać. Mam nadzieję, że się uda i że mnie wpuszczą do samolotu. Dobra, no to powiem wam, jak wygląda sytuacja. Jestem tutaj. Musiałem zrobić oczywiście drugi test. PCR.
Miałem antygen zrobiony. Okazało się, że na transfer, tylko na transfer w Moskwie muszę mieć tamten zrobiony oczywiście. Nie może być tamten. Ja tam tylko jestem na transferze. I wychodzi na to, jeszcze wiecie coś najlepsze? Że zapłaciłem za niego 800 zł. Ponieważ mam niecałe 2 godziny do odlotu mojego samolotu. Są tu 2 punkty, w których robią. Jeden jest taki, za którym robią za 400, ale trzeba czekać 7 godzin, a drugi jest szybki, w pół godziny trzeba płacić 800. Jeszcze dobrze, nie wyleciałem z Polski, że jestem 800 w plecy. Przez to, że potrzebuję go mieć na transfer. Dodatkowo, jakby to pani powiedziała przy okienku, że ja muszę zapłacić, że muszę zrobić drugi, którego tak naprawdę potrzebuję na chwilę. Jest taki turbo zły, że sobie nawet nie wyobrażacie, bo wiadomo, że tutaj oczywiście na takich szybkich oni wymuszają na ludziach, że muszą to zrobić i zapłacić kupę pieniędzy, bo nie mają wyjścia. Jeżeli nie zrobię, stracę bilet, bo mnie nie wpuszczą do samolotu. A za bilet dają więcej, dużo więcej. I tak dobrze, że można go to zrobić, bo jeżeli by się okazało, że nie można tego zrobić, to zakończyłbym podróż jeszcze przed jej rozpoczęciem. Ale jestem zły na maksa. Bo wiadomo, no jak mogło być inaczej? No wiadomo, że negatywne. Bo przecież nie da rady inaczej. A ktoś powie, dobra, da rady. Nie, nie da. Nie w tym przypadku. Bo skoro jeden mi wyszedł taki, to drugi też musi być taki. A jestem 800 zł lżejszy na samym początku podróży. Jak jestem... Nie wyobrażacie sobie, jak jestem turbo zły. Bo liczyłem, że naprawdę, no ten kraj pierwszy mi wyjdzie naprawdę bardzo tanio. No ale jak doliczam do tego już 800 zł, to już tanio nie wyjdzie. Chyba że tego nie doliczę. Dobra. Idę jeszcze raz, a jeszcze teraz będę musiał drugi raz stać w tej kolejce długiej. Ciekawe co dalej. Stoję 10 minut przy okienku, pani poszła z moim paszportem gdzieś i jej nie ma. Ale się zaczęła ta podróż. Mój bagaż waży 11 kg. Nie wiem dlaczego. Wydaje mi się, że przez to, że przez namiot jest takie ciężkie i rzeczy, których normalnie nie biorę. Bo jeszcze tutaj mam laptopa i drona, czyli byłoby razem z 13 kg. Liczyłem, że się w 10 zmieszczę, ale się nie udało. Nie wiem, co ta pani tyle sprawdza, ale przyszła nagle, jeszcze na rękę poszła, dała mi 2 razy przy oknie, także przynajmniej się wyśpię w samolocie. A potrzebuję tego, bo tak jestem zmęczony jakiś. W ogóle nie odpocząłem jeszcze dalej po podróży kamperem. Dalej się nie wysypiam, także mam nadzieję, że zacznę trasę i będzie. Przed odlotem z Polski jeszcze pierogi ruskie. Nie mogłem się powstrzymać. Mój samolot pierwszy, którym polecę do Moskwy. Aeroflot. Kiedyś leciałem Aeroflotem do Tajlandii i są bardzo fajne. Widzę już, bo wszyscy właśnie mnie wołają. Robiłem sobie przed chwilą live'a na Instagramie i już wszyscy weszli. Dobra, już mi nerwy trochę przeszły. Straciłem 800 zł. To nie jest fajnie. Tym bardziej jak wiecie, że można to zrobić dużo taniej wszędzie i tak dalej. Popełniłem błąd, a za błędy swoje się płaci. Szkoda, że tak dużo. To nie jest fajnie. Ale już się uspokoiłem, bo siedzę w samolocie, już się tak cieszę, że tam lecę. Ciężka noc mnie czeka, bo najpierw mam 2 godziny, nie wiem czy mówiłem, 2 godziny lotu tam. Już jest przesunięcie wtedy o godzinę, czy będę o 21. Później mam 4 godziny czekania, czyli o 1 w nocy wylatuję do Osz w Kirgistanie. I jest kolejne 3 godziny zmiany i będę o 8 rano. Mam nadzieję, że jak dojadę, znajdę od razu jakiś autobus, dojadę do centrum i że mnie wpuszczą od razu do hostelu, że mi dadzą łóżko, a że nie że będą wymyślać. No, wydaje mi się, że nie ma teraz za bardzo ludzi turystów. W ogóle Kirgistan nie jest takim kierunkiem mocno turystycznym, tylko tam raczej tak chyba wiecie, no, bardziej jacyś podróżnicy jeżdżą i ludzie, którzy naprawdę się interesują tymi kierunkami, a nie zwykli turyści. Także myślę, że nie powinno być z tym problemu. Pierwsze 2 dni na miejscu, planowanie tego, co będę tam robił. Lekki zakres już ma, zarys tego, co chcę zrobić mam już, ponieważ no wiecie, no musiałem trochę poczytać oczywiście. Zapowiada się bardzo fajnie, bardzo fajnie. Czy to będą 2 czy 3 tygodnie, tego jeszcze dokładnie nie wiem.
ale będzie fajnie. No i muszę sobie trochę rosyjski przypomnieć. Miałem w szkole rosyjski w technikum przez 4 lata. Także coś tam myślę, że sobie przypomnę. No wiecie, to było 13 lat temu. Także trochę to minęło już od tego czasu, ale myślę, że jak sobie przypomnę, coś tam będę czaił. Bo podobno z angielskim za wiele nie zrobię. Ale będzie fajnie. Poczytałem teraz o jakichś potrawach takich ciekawych z Kirgistanu. Wiem, że jak to pokażę, co jem, parę osób na pewno to się oburzy tym, jak tak można. Ale pamiętajcie, każdy kraj ma swoje potrawy jakieś narodowe, każdy kraj je różne zwierzęta i tak dalej. To, że w jednym kraju coś jest nie tak do zjedzenia, bo ludzie tak uważają, to nie znaczy, że w drugim też nie jest. No tak to wygląda. No. Wiele osób się musi z tym pogodzić. Ja latam po świecie, ja lubię próbować nowych rzeczy. No i tam też spróbuję tego właśnie. Ale co to będzie, to zobaczycie. Zaraz odlatujemy. W samolocie bardzo mało osób. Mam 3 siedzenia. Jeszcze pani mi dała przy drzwiach, także mam pełno miejsca. Jestem na maksa zadowolony. Chyba widziała, że byłem zdenerwowany przez to, że musiałem zapłacić to 800 zł i chciała chociaż trochę dobrze dla mnie. No to zaczyna. Żegnam Polskę. No i lądujemy w Moskwie. Nie mogę się doczekać, aż będę zwiedzał Rosję. Akurat Moskwę, Sankt Petersburg, jeszcze parę innych miejsc bardzo chcę zobaczyć. Mam nadzieję, że w przyszłym roku mi się to uda. Привет, меня зовут Piotr. Polsza. Będę sobie musiał przypomnieć rosyjski, serio. Tak jak wam mówiłem, uczyłem się kiedyś. Ale wiecie, jak się człowiek uczy w technikum? Że się nie uczy. Trzeba sobie przypomnieć cyrlicę i parę słówek, żeby chociaż minimalnie komunikatywnie coś powiedzieć. Kurde. Muszę tego już zobaczyć. Przepiękny budynek. To jest znowu typowy Piotr. Stałem 40 minut do bramek i się okazało, że to nie te bramki. Dobrze, że mam czas, że się nie śpieszyłem. Ja już. Dobra, muszę znaleźć teraz te, które mają być na tranzyt. Tak sobie właśnie przypomniałem, że ostatni raz na tym lotnisku byłem, jak się wyprowadzałem do Tajlandii. Spotkałem tu Mariusza Budzianowskiego. Znaczy nawet nie podbijałem, ale widziałem, jak siedział tu w restauracji. No, to było w 2018? Chyba tak, listopad 2018. Wtedy się wyprowadziłem do Tajlandii. To była najlepsza decyzja w moim życiu, jaką mogłem podjąć. Później w styczniu założyłem kanał Podróże Wojownika w 2019 i dzięki temu możecie teraz to oglądać. O, myślę, że to jakieś restauracje są, ale jednak nie ma. Ale miałem teraz głupią sytuację. Poszedłem sobie kupić perfumę. Skończyła mi się, musiałem sobie kupić nową i specjalnie czekałem, żeby ją kupić na strefie bezcłowej. Wiadomo, tanie jest. A szczególnie tutaj było turbo tania po prostu. Za 40 euro usługowo. No mega tania po prostu. Dałem mój bilet, że mi zeskanowała pani. Nie mogę kupić. Lecę do Kirgistanu i nie mogę kupić ze strefy bezcłowej w Rosji. Jaki bezsens. Masakra. No ja aż nie wiem, co powiedzieć. Ale widać po moich oczach, jak jestem zmęczony. W ogóle, o, tam muszę iść. Tak. Panie Maje, panie Maje. Przypomniało mi się właśnie, jak byłem w Czarnobylu. Jak tam był taki filmik i go ogłaszali właśnie, że ludzie muszą się wynieść z tego, z Pripeciu. I było panie Majet, panie Majet. Ale wspomniałem. Czarnobyl, super. Będziecie mieli okazję, jedźcie.
Naprawdę warto. I warto się wcześniej dowiedzieć. Kawał historii, naprawdę. Ale się zdarowałem za perfum. Cóż za bezsens. Mogłem tyle oszczędzić. Przy tym, co dzisiaj straciłem, przynajmniej raz mogłem oszczędzić. Mi się nie udało. Muszę do pierwszej w nocy czekać. Wiecie, ale chyba pójdę jakąś kolację zjeść jakoś. Będzie trzeba przeczekać. Może przy piwku. Albo wódce. Jestem w Rosji. Być w Rosji, nie napić się wódki, to tak jak być w Turcji i nie zjeść kebaba. Na kolację ryż z baraniną. I do tego ruskie pierogi. Chociaż nie wiem, czy to są ruskie. Ruskie baraniki nie wiem, bo to w sumie jest chyba uzbecka restauracja. Tak było napisane. I ruskie piwko. Rosyjskie, sorry. 3 godziny do odlotu już puszczają. Także fajnie. Idę od razu spać. No i doleciałem. Jest 8:40 rano, czyli tak jakby u nas 4:30, ledwo żyje. Muszę teraz znaleźć internet, bankomat i transport. No i dotarłem. Muszę teraz znaleźć autobus. Piję, nie wiem co to jest, nawet chyba herbata. Plan był ambitny podróżować po tym kraju autostopem, żeby była w pełni przygoda, ale jest 9 rano i jest tak okropnie gorąco już, że sobie tego nie wyobrażam, szczerze mówiąc. Stać parę godzin przy drodze, żeby mnie ktoś zabrał na takim słońcu, może być ciężko. Przed chwilą spotkałem takich Rosjan, pogadałem chwilę z nimi. Dobrze mówił chłopak po angielsku, akurat był z Syberii, dziewczyna z Sankt Petersburga. I mi mówili właśnie, że idę na ten pik Lenina, czy jakoś tak się to nazywa. Ale trwa to 19 dni, nie mam czasu na to. Ja pierwsze, prawie się ugotowałem w tym autobusie. Siedziałem koło okna, było chyba ze 100 stopni. Gdzieś tutaj jest mój hotel, znaczy hostel. Gdzie ja przyjechałem? Dobre. Ceny jak na razie wydają się spoko. Za autobus z lotniska zapłaciłem 50 groszy. Za picie zapłaciłem złotówkę. Także dobrze to wygląda. Myślę, że tutaj za dużo pieniędzy nie wydam. Zresztą zanim tu przyleciałem, to już słyszałem, że jest tanio. Się pani cieszyła. Kurde, chodzę i nie mogę znaleźć swojego hostelu. Gdzieś ma być tu, a nie widać. Dotarłem do hostelu. Takie kabinki są. Tutaj jest moja. Wszystko jest, kontakt jest, lampka jest, stolik nawet jest. Jest dobrze. Tutaj łazienki mamy.
Umywalki jakieś. Pralka nawet jest. O, jest super. Jest Piotr. Jest jeszcze jedna łazienka. Jest ok. Na początku idę się wykąpać, zjeść, idę się jeszcze przespać, bo jeszcze jestem zmęczony. Tak mi wzięło spanie, że ile spałem? Teraz 3 godziny. Ale potrzebowałem tego, od razu lepiej się czuję. Wypiłem kawkę i ruszam teraz na zwiedzanie. Idę popróbować jakichś różnych rzeczy tutaj na targu, który jest tutaj najpopularniejszym praktycznie targiem. Najwięcej się tutaj dzieje i zaraz wam wszystko pokażę. Fajnie, zaczęła się nowa przygoda, jak ja to lubię. Ale teraz będzie tak troszkę bardziej na spokojnie, żebym się zaraz nie zajechał tym wszystkim. Jak w ogóle to wiem, co piłem wcześniej na lotnisku, to nie była żadna herbatka, tylko to był kwas chlebowy. Muszę spróbować też tego, wszędzie to tu jest, ale może później. Sobie chodzę tutaj po tym targu i sobie tak rozkminiam. Przestaję sobie wyobrażać to, co planowałem. Naprawdę. W takiej temperaturze, jak jest teraz, a od przyszłego tygodnia będzie jeszcze cieplej, autostop odpadnie na pewno. Podróżowanie jakieś po górach z plecakiem chyba też. Chyba nie trafiłem za bardzo z pogodą. A mówił mi to kolega, że teraz będzie na maksa gorąco i że może być ciężko. Zobaczymy. Dobra, może to tylko pierwszy dzień takie spostrzeżenia, może się przyzwyczaję trochę. Szukam właśnie zupy z koniną. Chcę spróbować. Nie mogę znaleźć. A jest na pewno. Dobra, musicie wiedzieć, że miasto Osz jest drugim największym miastem w Kirgistanie. Jest nazywane stolicą południa i jest najstarszym miastem tutaj. Także myślę, że zobaczę tu wiele ciekawych rzeczy. Tak? W początku chodzę i szukam, żeby zjeść jakąś tradycyjną potrawę. I chodzę i nie mogę znaleźć, ale zaraz znajdę. Tych kulek właśnie miałem spróbować. A może później, najbardziej mogę. Zastanawiam się właśnie, co to jest. Taki kryształ. Będę się o tym poczytać. Powiedziałem to w wielu miejscach. Właśnie, to się nazywa kurut, czy to jest suszony, słony ser. Kozi ser. Kurde, spróbowałem tego, ale tu nikogo nie ma. Pani mi dała spróbować. Powiedziałem, że chcę tylko troszeczkę, że nie chcę całej paczki. Jest to takie słone. Strasznie słone. No, okropnie. Muszę kupić sobie coś do picia teraz. Bo jakbym sobie palca do soli wsadził. Wcześniej wam właśnie pokazywałem. To jest lepioszka dokładnie, czyli to jest kirgijski chleb. Wyczytałem, że jest podobno bardzo, bardzo dobry. Do tego dodatkowo dostałem kompocik w kubku z Nescafe. Czekam na tradycyjną potrawę kirgiską. Chciałem sobie zamówić beszbarmak, czyli taką najbardziej tradycyjną potrawę tutaj. Jest to właśnie mięso z koniny, po prostu końskie mięso, z makaronem, zalane bulionem, które się je po prostu rękami. Taka bardzo tradycyjna potrawa. Akurat tutaj w tym miejscu, gdzie jem teraz, nie ma tego. Także zamówiłem sobie coś innego. Kurdak, czyli mięso może być albo z koniny, albo wołowe, albo po prostu z kurczaka. Najmniej tradycyjne. Bardzo dobrze przyprawione. I zaraz spróbuję. Dzisiaj właśnie niedziela, nie będę ćwiczył, także mam zamiar popróbować dużo takich tradycyjnych rzeczy tutaj. To jest mój kurdak. Mam mięso, kurde, chyba wołowe. Tam mi się wydaje, jak spróbowałem, to tak smakuje jak wołowe. Ciężko powiedzieć, bo nie mogłem zrozumieć, jak mi pani mówiła, jakie to jest. I smaczne, spróbowałem już, że jest smaczne. Do tego ziemniaki, cebula. Biorę się za jedzenie. Z takich ciekawszych rzeczy, to że w mieście Osz jest to, że po prostu leży na jedwabnym szlaku, czyli leżało, można powiedzieć, czyli na starym szlaku handlowym, który łączył Chiny z Morzem Śródziemnym. Miał 12 000 kilometrów, no i właśnie przebiegał przez tą miejscowość tutaj. Co wam mogę powiedzieć o tym miejscu?
Inaczej, jest na pewno inaczej. Nie byłem jeszcze nigdy wcześniej w takich klimatach jak tutaj. Właśnie popatrzyłem, jakie są najciekawsze rzeczy, jakie mogę zobaczyć w mieście Osh. No i najciekawszą jest właśnie ten bazar, na którym byłem. To sobie pomyślcie. To jest drugie największe miasto w Kirgistanie, a to najciekawszą rzeczą jest bazar, czyli targ po prostu. Ale w sumie jak popatrzyłem, to na przykład w stolicy, to też jedną z najbardziej popularnych rzeczy jest po prostu bazar. Jest to jeszcze góra, na którą prawdopodobnie pójdę jutro. Ale chłopczyk się ze mnie śmieje. Ale też zobaczymy, to wszystko zależy od temperatury, jaka tutaj będzie właśnie. Ma być bardzo gorąco, mają być 33 stopnie. Gra się nazywa Sulejman, jakoś tak. No, 33 stopnie, także będzie mocno. Nie wiem, muszę zobaczyć, muszę się zapytać pani w hostelu. Pani w hostelu tak średnio mówi po angielsku, ale będę próbował się z nią jakoś dogadać. Może jakoś na translatorze, żeby mi powiedziała, co i gdzie warto pojechać. No i będę planował już wypad w góry, no bo nie ma co tu siedzieć. Niby sobie na 3 noce wykupiłem, no ale nie wiem, czy zostanę wszystkie 3. Rozgrywki, szachy. Jeszcze co mi się tu najbardziej rzuciło w oczy, jak przyjechałem, no to starsze kobiety, które mają długie chusty na głowach, długie sukienki. No w Polsce tak cyganki chodzą ubrane. Jeszcze mają złote zęby. Naprawdę co chwilę, co któraś się uśmiechnie, to aż świecą jej te zęby. Faceci ubrani raczej normalnie. No i pan zaprosił mnie na piwo. Na zdrowie. Zaczęliby w parku zaprosić na piwo, jeszcze postawił tego ryba. Na zdrowie. No i z Sajatem, którego przed chwilą poznałem, który mnie zaczepił. Już wypiliśmy po 3 piwka. Teraz się muszę zwinąć jakoś, bo jest mocno pijany. Wypiliśmy po 3 piwa w ciągu może 15 minut. I jeden za drugim cały czas. Na zdrowie, na zdrowie. O, coś do mnie gadał, ja do niego, nikt nic nie zrozumiał. No i co z tego? Miły człowiek na maksa. Chodziliśmy teraz od jednego miejsca do drugiego. On ledwo już czai, co się dzieje. Taki pijany. I szukał koniecznie, żeby zapisać sobie gdzieś mój numer. Bo on mówi: Piotr, ja teraz muszę iść do domu. Ale jutro ja do ciebie dzwonię i my idziemy na piwo. Wiecie co? Ja byłem przekonany, że przyjadę do tych krajów. Wiecie, ja wiedziałem, że to są muzułmańskie kraje. Ja byłem przekonany, że ja tutaj nie będę nic pił ani nic. No ale jednak tutaj to wygląda trochę inaczej. Bo on był muzułmaninem, bo podszedł do nas inny pan, witali się, jak wiesz, salam alejkum i tak dalej. No ale tak jak wam mówiłem, tutaj to troszkę inaczej chyba wygląda. Spoko. Wesoło, idę dalej. Zobaczymy, kogo jeszcze spotkam na swojej drodze. Przemili ludzie. Jeszcze podchodził do nas inny chłopak. Pytał się o moje tatuaże. Wiecie, tutaj to jest nienormalne. Ten pan mi powiedział, że tutaj nikt nie ma tatuaży. No wiecie, no w islamie nie można robić sobie tatuaży. Ale spoko. Bardzo, bardzo pozytywnie było. Mimo tego, że naprawdę w ogóle praktycznie się nie rozumieliśmy, to i tak było wesoło. Przemiły człowiek. Ale diabelski młyn. Jak w Czarnobylu. Idę dalej, gdzieś tu właśnie jest wejście pod górę, taką, którą się wybieram. Miałem w sumie tam iść jutro, ale jeszcze mam czas, w sumie nie mam co robić. To idę dzisiaj. Wejdę na tą górę Saleymana. Dokładnie się nazywa Saleyman 2. Jakoś tak. I tak w ogóle to jak wącham, mieliśmy taką rybę wędzoną. A się dziewczyny patrzyły. Tak mi śmierdzą ręce tym, że nie mogę tego teraz wypędzić. No wiecie, no jadłem po prostu z uprzejmości, no bo tak trzeba, no. Jak ktoś mnie czymś nie częstuje, szczególnie jedzeniem,
nie wymaga jedzenia odmawiać. Naprawdę. W wielu krajach już się tego nauczyłem. No i wy też pamiętajcie, gdzieś będziecie podróżować, ktoś wam będzie proponował coś do jedzenia, to nie odmawiajcie. Tak samo jak nie odmawia się na przykład w Maroku herbaty. To jest po prostu coś dla nich takiego, że tego się nie odmawia. No. Jak wam proponują, napijcie się. Nic wam się nie stanie, a to jest po prostu taki grzecznościowy zwrot, że trzeba to zrobić. No. Bo wyjdzie bardzo niegrzecznie, jak tego nie zrobicie. O. Tam na górę muszę wejść. Dobra, na górę jeszcze kawałek mam. Ale teraz przyszedłem pod meczet, który jest właśnie pod tą górą Sulejmana. Tak w ogóle musicie wiedzieć, że ta góra to jest najświętsza góra dla muzułmanów. Tutaj w Kirgistanie. Tutaj są organizowane, albo były organizowane takie pielgrzymki. Nie wiem, czy mogę powiedzieć pielgrzymki. No ale to jest najświętsza dla nich góra właśnie. No i tutaj dookoła jeszcze jest też cmentarz. Taki dość kawał drogi szedłem i cały czas się ten cmentarz ciągnie. Idę jeszcze bliżej zobaczyć pod meczet. Do środka nie będę wchodził, oczywiście mam krótkie spodenki. Tak nie wolno. W ogóle nie wiem, czy na teren ten mogę wejść, ale nikogo nie ma. A tam w górach jest muzeum. O, są ludzie, czyli może jest otwarte. Idę zobaczyć. Przyjść do toalety. I tak wszystkie tu wyglądają. Jest kolorowo. Po lekkich przemyśleniach stwierdziłem, że pójdę tam jutro. Jest już prawie 20. Idzie deszcz i burza, bo co chwilę grzmi. Czekajcie. Musiałbym iść najpierw tam, gdzie myślę, że jeszcze mam jakiś 1 km, a później tam, aż tam. Gdzie jest kolejne? Nie wiem, dobra, nie chciałbym przesadzić, ale myślę, że ogólnie trasa zajęła mi parę kilometrów. Przede mną już leje i to mocno po prostu i grzmi, a iść w miejsce, gdzie jest pełno anten metalowych, tam dokładnie i tak dalej, podczas burzy i deszczu w górach, to nie jest mądra sprawa, a ja muszę podróżować mądrze. Nie fajnie by było zakończyć podróż w pierwszym odcinku, co nie? Dlatego wracam w stronę domu. Idę jeszcze gdzieś coś przykąsić. Później trochę popracować. No i muszę do nocy czekać na mecz, na finał Euro. Ciekawe jak się skończy. Kibicuję Anglikom. Mieszkałem w Anglii dość długo. Wiem jakich mają kibiców. Moim zdaniem zasługują na to, żeby wreszcie zdobyć mistrza Euro. Grają ładnie, nie ma co ukrywać. Wiem, że parę osób teraz powie, że ostatni mecz wygrali na patencie, że jakiś laser i tak dalej. No może i tak, no ale co? Sędzia nie zauważył, po ptokach. Jak to mówią. Widziałem tyle ładnych dziewczyn dzisiaj. One mają taką... Nie wiem jak to powiedzieć, no na internecie wyczytałem, że to jest taka mongolska uroda. No i tak jest w sumie, no. Co do Mongolii, pozdrawiam Bilguna. Mordo, pojedziemy razem do Mongolii, tak jak się umawialiśmy. Fajnie. Na pewno spędzę tu fajny czas. Bo już o tym wiem. Bo już widzę, jacy ci ludzie są dla mnie dobrzy. I mimo tego, że w pierwszych chwilach wyszedłem na miasto, wydawało mi się, że się patrzą na mnie i tak dalej. No dobra, no patrzą się, no. Ja tu jestem inny. Ja jestem obcy w ich kraju. No to się nie ma co dziwić, że się na mnie patrzą. No. Ale koniec końcem, jak dochodziło do jakichś interakcji, byli bardzo mili. Naprawdę. Zastanawiam się, co teraz zjeść. Chcę zjeść znowu jakąś taką
typowo stąd tradycyjną potrawę. Zaraz będę musiał wyczytać o tym. I w ogóle znalazłem tu salkę MMA. Niedaleko mojego hotelu, 15 km. Także jeśli jeszcze jutro do wieczora tu będę, no to prawdopodobnie idę na trening. Mam nadzieję, że mi pozwolą trenować, no ale dlaczego nie w sumie. A tutaj wrócę też jutro, ale w dzień. Powinno się to zrobić rano, bo w południe jest tak gorąco, że się nie da wytrzymać. Jest naprawdę aż za gorąco. Nie wiem jak te moje plany się będą udawać, ale kurde, naprawdę były takie dobre i dzisiejsza temperatura trochę zweryfikowała. Zły miesiąc, zdecydowanie zły. Ale trudno. Kolejny z przysmaków w Kirgistanie jest szaszłyk z baraniny, z mielonego mięsa. Tego wziąłem ryż, dostałem wodę, tylko woda jest podejrzanego pochodzenia. Trudno, zaryzykuję. W fajnej miejscówce jestem, nad rzeką. Robi się golden hour. Ja zaraz zbieram się do chaty, muszę ogarnąć parę rzeczy. Na mieście już spokojnie. Ludzie się zbierają do chaty, targ złożony. Ja w sumie też się zbieram już do domu. Miasto Osz leży zaraz na granicy z Uzbekistanem. Dostałem właśnie propozycję, żeby od razu stąd jechać do Uzbekistanu. No ale to trochę, wiecie, trochę nie bardzo. Jak ktoś z Was będzie planował jakąś taką podróż po Azji Centralnej, no to warto właśnie zaplanować tak, żeby Osz było na przykład ostatnim miastem i później jakbyście się kierowali do Uzbekistanu, no to jest, wiecie, to jest miasto przygraniczne już, także bardzo łatwo, no najlepiej by było się po prostu stąd dostać. Ja to akurat moją trasę mam inaczej zaplanowaną, bo ja planuję pojechać stąd do Kazachstanu, Tadżykistanu i dopiero później Uzbekistan. Trochę słabo to przemyślałem, ale co z tego. Chodzę, szukam gdzieś sklepu spożywczego. Bananki na śniadanie już kupiłem. Troszkę mnie dziewczyna oszukała, ale miesza z tym. Ale szukam sklepu, żeby sobie kupić kawę, słodzik i płatki owsiane i orzechy. No i nie mogę znaleźć nigdzie. Wszystko to już jest prawie pozamykane. Jeszcze nie ma 8, a już prawie wszystko zamknięte. Chyba będę musiał rano kupić po prostu. Dobra, kończę tego vloga. Jeszcze składam materiał, znaczy nie składam materiał. Segreguję, patrzę co tam się dzieje na YouTube i tak dalej i czekam na mecz, na finał. Ciekawe jak się rozwiąże. Dobra, dzięki wielkie, że oglądaliście odcinek. Tak jak mówiłem, odcinki raczej nie będą regularnie, że nie będą codziennie. Nie wiem, czy codziennie się coś będzie działo. Czas pokaże. Jak jeszcze nie subskrybujesz kanału, zostań suba. Lecimy po 250 000. Dzięki wielkie, pozdrawiam, na razie.